Witam w kolejnym odcinku. 28 marca 2024. Temperatura myślę, że około 10 stopni. Troszkę lekko pada deszczyk, ale to nic, jest całkiem przyjemnie. Dzisiaj Wschowa i okolice Szutrowo. Około 78% trasy będzie prowadziło drogami nieutwardzonymi i będę testował rower, który teraz sobie konfiguruję na podstawie starej szosy. Nazwa kodowa Szutrosław. Zobaczymy, jak on sobie radzi w terenie, i to dosyć ciężkim, bo tu niektóre lasy to jest naprawdę ostry piach. I dzisiaj głównie będę jechał właśnie po takich polnych drogach oraz ścieżkach leśnych. Jak widać, tutaj jest nie najgorzej. Troszkę piasku, troszkę kolejn. Ładne widoczki, chociaż jeszcze żadne zboże nie rośnie za bardzo. Trasa na około 40 km dzisiaj wyznaczona, żeby też nie szaleć jakoś. Może w najbliższym czasie coś więcej sobie wyznaczę. W sumie już mam wyznaczona i trasę koło Głogowa i koło Leszna, więc zobaczymy. Może jeszcze w ten teraz tydzień świąteczny, wielkanocny uda się pojechać. Zjechałem już z drogi prowadzącej do Konradowa z Przyczyny Górnej. Teraz jadę w stronę Łysin, tutaj polem i później lasem. To jest chyba jedna z najgorszych polnych dróg, jakie w ogóle znam. Jak widać, mega kałuże, błocko, wyjeżdżone traktorami. Chociaż ostatnio aż tak mocno nie padało, to jeszcze nie ma takiej tragedii. Ale i tak jest dosyć hardkorowo. O, tutaj na przykład przeprawa błotna. Teraz kawałek po trawie. To akurat oponki się wyczyszczą. Dojedziemy do lasu. No i miejmy nadzieję, że tam nie będzie jakiegoś mega tragicznego piachu. Dzisiaj zrobiłem sobie trochę objazd, bo tutaj po tych lasach już jeździłem nieraz i wiem, gdzie jest najgorszy piach. A zobaczymy, czy w innych miejscach, na innych ścieżkach będzie trochę lepiej. Także mój odcinek leśny, jeden z wielu tak naprawdę, już się zaczął. Drogi tutaj w Nadleśnictwie Sława nie są najlepszej jakości, jak widać. No teraz jest trochę mokro, więc też się ten piasek tak mnie nie hamuje. Nie ma ogólnie tragedii. Bez problemu można przejechać nawet na tych moich 35, ale już obok w Nadleśnictwie Głogów są mega dobre szutry na dużej ilości ścieżek leśnych, dróg pożarowych. Pokażę to raczej w jednym z następnych odcinków, bo mam zamiar się tam wybrać też na wzgórza dalkowskie, żeby sobie trochę popodjeżdżać. Teraz zjechałem z głównej drogi pożarowej, będę jechał czymś takim. No to jest chyba trochę lepsze nawierzchnia niż ten piach, co tam był. Jeśli chodzi o prześwity w takim rowerze szosowym z oponami szerszymi, no to jak widać przy błocku trochę to się zabrudza. Z przodu jest tak, a z tyłu tak. Niemniej jednak aż tak mocno to nie blokuje, da się normalnie jechać. Także no co robić, jadę dalej. Jak pewnie słyszycie, nieźle dmucha. Tu jeszcze jakiś piach się trafił. Zaczęło mrzyć, także wszystko co najgorsze naraz tak naprawdę. Ale nic, jak na takie cienkie opony 35 mm to naprawdę dobrze sobie radzą. Szczerze mówiąc, to myślałem, że będę się częściej kopał, a tak naprawdę fest, żebym musiał zsiadać i pchać, to jeszcze ani razu nie miałem. Może to jest też zasługa korby
46×30 i kasety z tyłu 11:34, że naprawdę miękkie przełożenia, jakie tu wyboje, że naprawdę miękkie przełożenia mogę sobie dobrać i to się nie kopie. Ja też jestem lekki, 60 kilka kilo, więc no mam na pewno łatwiej w takich ciężkich warunkach. Do końca jeszcze jakieś tam 25 km. Ale jak widzicie, tutaj nawierzchnia co chwilę się zmienia z trawy na piach, na jakąś ziemię. Także jest ciekawie, przyjemnie. Tutaj mam teraz bardzo fajną, klimatyczną alejkę. Jeśli dobrze kojarzę, to będą to tutaj gdzieś okolice byłego radzieckiego lotniska w Gusinach, z którego startowały samoloty odrzutowe. No już nic po nim nie zostało. Jest całe pozarastane, chyba wieży kontroli lotów też już nie ma. Wróciłem na drogi polne i teraz taki widoczek. Jak widać, pogoda raczej kiepska dzisiaj, ale nie ma tragedii. Tam jakiś traktor w oddali, może będę przejeżdżał koło niego, mam nadzieję, że się nie będzie denerwował. No to jechałem kawałek drogą na skraju pola, w sumie z krajem pola tak naprawdę, a teraz z powrotem na prawdziwą polną drogę. Tu jeszcze o kruki czy szpaki, ja tam nie wiem dokładnie, sobie siedzą. Jadę gdzieś do drogi między Krzepielowem a Sławą i tam gdzieś jest jakiś przystanek, wiatka, tam sobie chwilkę odpocznę. No tu na polu mocno wiatr wieje, kropi deszcz, ale nic, jedziemy dalej, jeszcze trochę ponad 2 dyszki pewnie. A w przydrożu takie wiatki na wypasie, nawet miejsce na ognisko jest. No i nic, tu chwilkę sobie usiądę, napiję się. Koło Łowiecki Dzik, Zielona Góra, obwód 176, Daszbur, miejsce na ognichu. Odpocznę sobie to chwilę i jadę dalej. To może jeszcze taka mała rozkminka, czy w sumie ja tego gravela bym potrzebował, bo chciałbym sobie wcześniej czy później SKR 2 kupić. No kurczę, zaczynam się poważnie zastanawiać, może trochę tu tych prześwitów brakuje. No za chwilę pokażę, jak to jest uwalone wszystko i w ogóle pozatykane. No ale ogólnie jedzie się całkiem dobrze. Przy tych 35, na pewno przy 40 by był większy komfort, czy 45. No ale czy to jest warte tych 5000? No nie wiem, będę musiał sobie na to odpowiedzieć, ale ten sezon chyba jednak naprawdę przejeżdża na tym moim wehikule. On się prezentuje dokładnie tak. Jest przerobiony Peugeot Triathlon, rokoczek około 92. Tutaj jest zapchane, tu jest zapchane, tu jest bardzo zapchane, no ale to jedzie bez problemu po takich szutrach, ciężkich leśnych ścieżkach, błocku, wszystkim daje sobie spokojnie radę. Żadnych kapci, nic nie łapie. Dużo miejsca w ramię, no bo w sumie to jest za duży rozmiar. To jest chyba największy problem, że to jest za duży rozmiar jak na mnie. No nic, będzie trzeba to dobrze przemyśleć. Tutaj koło Pszczółkowa jeszcze jakie ładne bagna, mokradła. Teraz mam taki fajny pseudoasfaltowy odcinek z fajną prędkością przelotową, chyba wiatr mam w plecy, bo prawie 30 na godzinę jadę. Mówię pseudoasfaltowy, bo miejscami to więcej dziur niż asfaltu. Do domu już mi zostało chyba mniej niż 15 km. Także tutaj kawałek asfaltu i później przy Wygnańczycach, a to już Wygnańczyce tutaj są. No to zaraz jeżdżę z powrotem do lasu. I z powrotem droga polno-leśna. No nie ma najgorzej, bo jest trochę mokro, więc ten piasek nie jest taki sypki. Spokojnie można przejechać przy
w miarę normalnej prędkości. Ale jak słychać, wiatr dalej dmucha i dzisiaj raczej to się nie zmieni. Może jutro trochę ustanie. Ale to zobaczymy, jak to będzie na te święta wielkanocne. Ostatni dość spory odcinek tłuka się takim czymś tutaj po bokach. Wyjeżdżone jakimś sprzętem, nie wiem, leśnym czy rolniczym. Trzepy jak nie wiem co. Dobrze, chociaż na środku jest zostawiony taki pas, to tym się da jeszcze jakoś w miarę jechać. Ale prędkość nie powala na pewno. Żeby nie było, to tutaj kolejny dość przyjemny odcinek. Już mniej niż 10 km mu zostało. Także powoli się to wszystko będzie kończyć. I jeszcze gdzieś tam kawałek dalej myślę, że nagram jakieś podsumowanie, moje przemyślenia. Do domu zostało mi około 5 km. Myślę, że teraz będzie dobry moment na podsumowanie i zadanie kilku istotnych pytań. Czy z szosy starej da się zrobić coś na wzór gravela? Oczywiście, że się da, bo tutaj prześwit na opony, no tutaj z tyłu już aż tak dużo nie ma prześwitu, ale z przodu jest trochę więcej, chociaż teraz będzie zabłocone, więc nie będzie widać. Prześwit pozwala na zamontowanie opon 35C. Ja tutaj mam przełajowe Schwalbe CX Comp, które w terenie dosyć ciężkim miejscami dają sobie po prostu radę. Nie jest to wiadomo jakieś nie wiadomo co, ale spokojnie można na tym jeździć. Marin w którymś modeli ze swojego gravela normalnie jako fabryczne opony wrzucę właśnie 35, więc myślę, że tutaj mamy to z głowy. Kierownicę oczywiście można wrzucić od gravela, tak jak ja to tutaj mam. Jedyne co, no to oczywiście nie zmienimy geometrii, zostanie ona szosowa, bardziej sportowa. Ale też oczywiście teraz są gravele bardziej sportowe, bardziej turystyczne. No tutaj jesteśmy zmuszeni na bardziej agresywną sylwetkę, no chociaż to można wyregulować w jakimś stopniu mostkiem. No i tyle po prostu. Więc czy tak naprawdę, jeśli nie mamy zbyt sporo kasy, a chcemy sobie spróbować, to można coś takiego spróbować stworzyć? Oczywiście, że można i wyjdzie to dużo taniej, mi się wydaje, niż nawet najtańszy nowy SKR 1. Jeszcze zrobię odcinek podsumowujący, co tu zostało zmienione w tym rowerze, na jakiej bazie on został zbudowany, ile kosztowały wszystkie części. Jeszcze czekam na tylne koło i projekt będę uważał za skończony. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego razu, oby pogoda była lepsza.